Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy łatwe i proste w przygotowaniu smarowidło na chleb, które tak zaskoczy Cię swoim smakiem, że nikt nie potrafi się temu oprzeć. Ugotujemy łopatkę ze specjalnym dodatkiem. Łopatka wieprzowa, tu mam 1,20 kg. Jest oczyszczona i kroję ją najpierw w paski, a następnie w poprzek na taką w miarę równą kostkę, centymetr na centymetr, 1,5 na 1,5. Nie musi być idealnie równa, bo wszystko będzie się powoli smażyć, gotować i powstanie coś pysznego. Jeśli jest taki tłuszczyk, tak jak tutaj, kroimy go drobno, żeby nam się wytopił na ładny smalec, żeby to smarowidło było też troszkę gładkie. Oczywiście, jeśli jesteś tu pierwszy raz, wciśnij subskrybuj i zobaczysz, że na tym kanale są tylko dobre, sprawdzone przepisy. Przyprawiamy sól morska albo zwykła, 25 gramów. Dla mnie wyszło lekko słone, więc można dać 20. Majeranek, 2 łyżki. Możemy rozetrzeć teraz albo później razem z mięsem. I pieprz czarny, albo młotkowany, albo taki świeżo zmielony, który doda dobrego aromatu i smaku. Nie żałujemy pieprzu. Delikatnie skrapiamy, polewamy olejem albo oliwą. Możesz to zrobić tak jak ja na desce, możesz przełożyć sobie do miski. Ważne jest, żeby dobrze wymieszać, natrzeć to mięso solą, pieprzem, majerankiem i odstawić na jakiś czas, żeby odpoczęło i nabrało tego smaku. Do tego smarowidła przyda się kilka ząbków czosnku. Najlepiej, żeby był taki świeży, mocny, ostry czosnek. Bardzo aromatyczny. Czosnek po obraniu siekamy na takie drobne, małe kawałki. Czosnek wędruje do mięsa, a w międzyczasie obieram 2 cebule, 2 średnie cebule wystarczą, które kroimy na mniejsze kawałki, na ćwiarteczki, jak to komu wygodnie. One i tak się rozgotują podczas szykowania tego smarowidła. A teraz mam pytanie do Was. Czy wolicie filmy z napisami, czy z tak zwanym lektorem? Napisz mi proszę w komentarzu. Za wszystkie komentarze bardzo dziękuję. Ale szczypie w oczy. Jaki jest Twój patent na to, żeby ta cebula tak nie szczypała? Tak przygotowane mięso stawiamy na kuchence. Może być gazowa, może być elektryczna, jako masz, indukcyjna. I ważne jest, to jest naprawdę ważne, żeby to był bardzo mały ogień, żeby powolutku to się smażyło, prawie gotowało, lekko dusiło. Po chwili naszego smażenia mięso przykrywamy i powolutku dusimy. Mniej więcej po godzinie tak to wygląda. Pięknie pachnie, niesamowicie w całej kuchni, w całym domu już teraz pachnie ten aromat czosnku, majeranku i tego duszonego mięsa. Muszę wyjść na chwilę do sklepu i żeby było mi wygodniej, przekładam to do garnka. Można od razu zacząć to robić w takim dużym garnku z grubym dnem. Pokryweczka, malutki ogień i powoli się dusi. I tak przez kolejne 2 godziny.
Oczywiście należy pamiętać, że od czasu do czasu trzeba zamieszać, sprawdzić, nie powinno się przypalić. Sama łopatka, jak będzie tak z cebulą, z przyprawami, w tym swoim tłuszczyku, w tym swoim sosie, nie powinna się przypalić. Razem po 3 godzinach mięso już jest naprawdę mięciutkie i do tego dodamy podgrzybki. To jest absolutny hit. Takie podgrzybki 300 gram, które akurat mam mrożone bardzo dobre, ze sprawdzonego źródła. Surowe dodaję razem z tą wodą, które puszczą do garka i powoli gotuję. Troszeczkę zwiększam gaz, żeby to nam się szybciej zaczęło gotować, bo wiadomo, one nie są za gorące. I mieszam. I teraz uwaga, dolejemy trochę wody, tam 200 ml, 300, żeby to się fajnie zagotowało. Następnie znowu zmniejszamy gaz i musimy pilnować, bo teraz może się przypalić, jak będzie woda odparowywała. Wiadomo, że nie przez cały czas pilnujemy, tylko co chwilkę tam zaglądamy na spokojnego. Po 20 minutach grzybki są już mięciutkie, może być 30, u mnie było tak naprawdę 30-35. Biorę te uniwersalne narzędzie kuchenne i rozdrabniam łopatkę. Po co? Po to, że dzięki temu będzie się łatwiej smarować. Mięsko jest rozdzielone, te włókna są podzielone. I taki trik, że jeżeli masz gorące takie mięso, włożysz do słoika, zakręcisz i do piwnicy na zimę. Tak powinien wyglądać garnek. Czyściutki, ładnie wszystko powinno odejść od dna. Można na ciepło, ja już nie wytrzymałem, jest jeszcze cieplutkie. Zobacz, jak to się pięknie smaruje, pięknie pachnie, jest aromatyczne. Czosnek, majeranek, po prostu ślinka leci od samego patrzenia. Do tego dobry chlebek, żytni, razowy, jaki lubisz, nawet zwykła bułka. I w ten sposób przygotujesz naprawdę dobre, pyszne smarowidło, które zachwyci Cię swoim smakiem. Jeśli lubisz taką dobrą polską kuchnię, zapraszam Cię na playlistę Słoiki pełne smaku. Tam znajdziesz dużo więcej sprawdzonych, dobrych przepisów. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!